Wiwat król, wiwat naród, wiwat wszystkie stany. I ten gmach, ten Sejm jest nagle uświęcony obecnością Jana Pawła II. Nam się to, jak to papież mówi, przydarzyło. Byłem tam gościem po tamtej stronie galerii. Papież spojrzał na premierę i mówi, to jest Hanna Suchocka, poznałbym ją na końcu świata. 20 lat temu, podczas mojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, przywoływałem Ducha Świętego. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Nie wiedzieliśmy wtedy jeszcze, jaki kształt przyjmą polskie przemiany. Czerwiec 1979 roku. Rozpoczyna się sezon zmiany polskiej wolności. Kim był Jan Paweł II? O czym myślał, kiedy jako papież po raz pierwszy przyjechał do swojego kraju? Czy mógł przewidywać, jakie będą konsekwencje jego wizyty? Znał tę Polskę. Znał jak mało kto. Od strony doświadczenia, a także i od strony teoretycznej. Startował przede wszystkim z pozycji tomistycznych, prawda? Ale od początku miał już inną postawę. Miał postawę nowożytną, nowoczesną postawę, znaczy postawę nastawienia na doświadczenie, na przeżycie. Wśród tych wielu profesorów wybitnych, prawda, pojawia się młody profesor Wojtyła, który mówi językiem bardzo prostym. I Tischner zapamiętał szczególnie taki wykład, w czasie którego Wojtyła mówił o świętym Franciszku. I na końcu tego wykładu Wojtyła powiedział, gdzie jest ubóstwo, tam jest wolność. Pojęcie wolności od początku było dla Karola Wojtyły fundamentalnie ważne, dlatego że zetknął się z dwoma totalitaryzmami. Dla Karola Wojtyły otwiera drogę do człowieka jego przeżycie etyczne, czyli sumienie. Oczywiście, jeżeli mówimy o sumieniu, to musimy jeszcze jedno słowo powiedzieć. Wolność. Prawda? Bo sumienie ma sens tylko wtedy, jeżeli człowiek może działać w sposób wolny. Prawda? Z tym wszystkim przyjechał, widział, że naród jest zniewolony i trzeba go podnieść na duchu. Tym się tłumaczy, niech stąpi Duch Twój i odnowi tę ziemię, polską ziemię. W tych słowach, które mi się wydawały no, czymś niezwykłym zupełnie, odważnym. Jak można zmuszać Ducha Świętego do czegokolwiek, a papież to zrobił właściwie. Wszyscy się trochę bali. Myśmy żyli jednak w głębokim komunizmie, ale to pękło. Już w Warszawie pod koniec pękło. Już pod kościołem świętej Anny z młodzieżą pękło. Także jak papież wyjechał, to już Polska była ta sama, ale nie taka sama. To wszystko było jasne, że to będzie zmieniało ludzi. Nikt nie wiedział, w którym kierunku, nikt nie wiedział, jak to dalej może się potoczyć, ale niewątpliwie rola papieża, jeżeli chcemy to już tak na spokojnie oceniać, w tym obudzeniu Polaków i daniu im siły, pokazaniu, że wspólnie mogą uczynić tak wiele, było niewątpliwie początkiem drogi Solidarności. Papież odkrył nam, że to, w co wierzymy, my Polacy, to jest naszą wspólną wiarą i przekonaniem. Bo było nas tak wielu. Miliony gromadziły się wokół papieża. Nagle się okazało, że my wszyscy dookoła myślimy tak samo. On odkrył to przed nami. Wiemy, jak to zadanie jest trudne, a jednak nigdy nie można zrezygnować z olbrzymiego wysiłku, którego celem jest budowanie sprawiedliwej jedności wśród synów i córek jednej ojczyzny.
Oczywiście nie mógł tego wszystkiego sam zrobić. Ale za nim poszły tłumy, poszli inni ludzie. Gdańsk z panem Wałęsą. I komuna mówiła, jak nas jest dużo, zobaczcie nasze 1 maja i inne uroczystości. No, a co to tam opozycja, prawie jej nie ma. I Ojciec Święty właśnie przez przyjazdy do Polski nas organizował i pokazywał, ile nas jest. I my patrzyliśmy, o, naprawdę nas jest dużo. To dzisiejsze spotkanie w parlamencie byłoby niemożliwe bez zdecydowanego sprzeciwu polskich robotników na Wybrzeżu w pamiętnym sierpniu 1980 roku. Nie byłoby możliwe bez Solidarności. Która wybrała drogę pokojowej walki o prawa człowieka i narodu. Wybrała także zasadę, jakże powszechnie wtedy akceptowaną, że nie ma wolności bez Solidarności. W przededniu 80 roku Jan Paweł II wyraźnie Polakom przekazywał to niezwykle ważne nauczanie, prawda, dotyczące wartości każdego poszczególnego człowieka, godności każdego poszczególnego człowieka i oparcia owej godności na ustanowieniu przez Boga. Nie byłoby Solidarności bez Jana Pawła II. Można nazwać ojcem Solidarności Jana Pawła II, ponieważ poprzez wybór jego do stolicy Piotrowej, no coś u nas zaczęło się zmieniać. Ludzie zaczęli inaczej się do siebie odnosić, byli bardziej odważni. Niezwykłe przesłanie. Takiego nie było w dziejach chyba nigdzie, żeby połączyć aspiracje polityczne de facto z tak głęboką moralnością, jak to się stało w okresie Solidarności. W niedzielę rano budzimy się, wiadomość od razu z środków przekazu włoskich, stan wojenny w Polsce. 6 milionów ludzi należało do Solidarności. I w jednym momencie ten związek jest delegalizowany przez stan wojenny. Ileś tam tysięcy ludzi jest internowanych, aresztowanych. 13 grudnia stan wojenny, a zaraz potem jest sytuacja w kopalni Wujek. Giną ludzie zastrzeleni przez swoich. Przygotowali sary, gdzie się mieli spotkać. Papież wziął Wałęsę na korytarz, porozmawiali. Bo tu nie chodzi o rozmowę, chodzi o fakt. Ale to dało nadzieję z powrotem. Solidarność żyje. Ja przemyciłem takie parę zdań, mówiąc tak, że Ojcze Święty, ja jestem całkowicie przekonany, że to my zwyciężyliśmy, że komuna wbiła sobie ostatnie gwoździe do trumny swojej. Ojciec Święty na mnie spojrzał, tak mówi, facet, co ty mówisz? Stan wojenny, tu cię przywieźli. A co ty opowiadasz? Potem dwukrotnie, 83, 87, przyjeżdżał, żeby nas w jakimś sensie pocieszyć, wzmocnić i powiedzieć, że nic nie zostało stracone. Solidarność obowiązuje nadal. Jedni drugim brzemiona noście. Stworzyliśmy najpiękniejszy, największy, najważniejszy ruch społeczny w dziejach świata.
Trzeba patrzeć w przyszłość i trzeba zachowywać siły ducha i ciała dla przyszłości. Konsekwencją wyboru takich właśnie pokojowych metod walki o społeczeństwo wolnych obywateli i o demokratyczne państwo były, mimo cierpień, ofiar, upokorzeń stanu wojennego i lat następnych, wydarzenia roku 1989, które zapoczątkowały wielkie zmiany polityczne i społeczne w Polsce i w Europie. Papież mówił o pokojowych metodach walki. Co było dalej? Jak wyglądały lata 90. Kim wtedy dla Polaków jest Jan Paweł II? Solidarność to nic innego, tylko jeśli nie możesz podnieść ciężaru, to doproś i podnieść. My mieliśmy podnieść komunizm. Po komunizmie pomóc w demokracji. A jak pan chciał monopolem kierować? Przecież monopol by został przejęty, byłoby źle. W związku z tym musieliśmy z przykrością, musieliśmy się podzielić, aby wyszła z tego pluralizm i demokracja. Po 1989 roku to był już problem zagospodarowania polskiej wolności. Papież w tym uczestniczył w większym stopniu jako ten, który pokazywał różnorakie zagrożenia, ale również i drogi wyjścia z pułapki, którą może się zamieniać wolność bez poczucia odpowiedzialności. To był taki czas zachłyśnięcia się wolnością, trochę histerii, niepewności. Znaczy, ruszyliśmy w nieznane. Dokonała się rewolucja bez rewolucji. Jan Paweł II zaczął w swojej refleksji kłaść nacisk na relacje między wolnością jednostki a demokratycznym państwem. Zadawał sobie też pytanie o to, na ile ustrój demokratyczny stanowi gwarancję wolności, a takiej wolności, która nie jest mylona z samowolą. Jak zaczynał pisać przemówienia do Polski, czy jakieś, to sam pisał, nie korzystając z niczego, z żadnej literatury. Wystarczyło mu tylko papier i pióro. Zawsze pisał piórem, długopisem, czasem ołówkiem, ale staraliśmy się, żeby czymś trwałym pisał. Ten 91 rok to jest przyjazd papieża do kraju, który już odrzucił to, co stare, ale jeszcze nie zbudował tego, co nowe. Czyli to jest trochę tak, jakby papież przyjechał na budowę, gdzie jest dużo rozgardiaszu, dużo bałaganu. Niektórzy robotnicy pracują z wielkim zapałem, inni lenią się i nie pracują. On wiedział, że jeżeli pierwsza pielgrzymka w wolnej Polsce nie zostanie jakby tak wyraźnie poświęcona zarysowaniu drogi, zarysowaniu fundamentu, to my się rozpłyniemy w tej różnie interpretowanej wolności. W 1991 roku Jan Paweł II już znakomicie wyczuwał te problemy, z którymi się zmagać będzie Trzecia Rzeczpospolita. Zauważmy, że papież przyjeżdżał regularnie co 4 lata do Polski. 79, 83, 87, 91 i teraz czas na kolejną pielgrzymkę. Papież nie jedzie na pielgrzymkę do Polski, tylko na skrawku na granicy przy okazji wizyty w Czechach, nie Czechach już. Na skrawku Polski na granicy wygłasza ważne przemówienie w Skoczowie, prawda? To i wraca. To jest jakby taka zasygnalizowanie jestem, ale nie jestem. Coś się zmienia. Jan Paweł II, jak się wydaje, nie dostrzegał tak mocno w latach 80., jak później, w latach 90., tych zasadniczych dyskusji dotyczących tego, czy moralność ma jeden fundament, czy mogą być jakieś inne porządki moralne, które są honorowane przez tych, którzy moralności prezentowanej przez Jana Pawła II nie przyjmują. Stąd między innymi też AWS powstał. Nie po to, żeby sięgać po raz kolejny po władzę, tylko jako cel, żeby dokończyć pokojową rewolucję Solidarności w sensie konstrukcji systemowej, prawda? Konstrukcji ustroju państwa.
Wyzwania stojące przed demokratycznym państwem domagają się solidarnej współpracy wszystkich ludzi dobrej woli, niezależnie od opcji politycznej czy światopoglądu. Wszystkich, którzy pragną razem tworzyć wspólne dobro ojczyzny. 15 lat temu, w 1999 roku, Jan Paweł II spotkał się z polskimi politykami właśnie tu, w polskim parlamencie. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej to kolejne miejsce na drodze do zrozumienia polskiej historii. Zrozumienia historii, która opiera się na wolności, która jest odpowiedzialnością i współpracą. No i to przemówienie oczywiście powinno być jakimś takim dekalogiem polityków, którzy powinni trochę na pamięć się wyuczyć paru fraz. To była taka krótka nauka historii, bo była mowa o solidarności, była mowa o odpowiedzialności. Chyba najważniejsze było to zwrócenie uwagi, że polityka to nie tylko strona formalna, że to nie jest kwestia tylko takiej formalności procedury i demokracja, że łatwo zrobić z tego fasadę. I to, że mamy państwo, to jest ogromna wartość, nawet wtedy, kiedy jesteśmy niezadowoleni. To, że możemy odwołać się do naszych współobywateli, działać poprzez nasze instytucje, w prawo wpisywać te zmiany społeczne, które chcemy przeprowadzać, to jest nieprawdopodobna wartość. Idzie o to, by Solidarność nie była traktowana jako jedna ze stron pewnego sporu, a by Solidarność była jednak raczej traktowana jako pewien sposób myślenia. Była wystarczająca część polskiej klasy politycznej, która chciała się przejąć słowami papieża i je próbować realizować w praktyce działania politycznego, czyli właśnie działania na rzecz spraw polskich, nie zawsze w kontekście bieżącej walki partyjnej. Zawsze mówił do wszystkich polityków na świecie: nigdy wojna, dialog, bo wojna niszczy, dialog buduje.